Dobra, plan jest taki, że będę opowiadał, co robiłem przez cały tydzień. Myślę, że ta forma będzie spoko. Poniedziałek, czyli malowanie BMW, ale szkoda na to czasu, więc zrobimy to w przyspieszonym tempie. Czas przygotować moją zajebistą komorę. Oto moja komora. To się nazywa oszczędność, kurwa. Dzięki temu stać mnie na Nissana. Jakbym pojechał do lakiernika z BMW, miałbym zajebisty problem. Cytryn i gumiak będą ze mnie zajebiście zadowoleni. Przy tym małkie mamy inne priorytety niż przy tym. Myślę, że to malowanie zmotywuje mnie do zmiany zderzaka na M-pakiet. No ale jak na godzinę roboty, no troszkę ponad godzinę, no to chuj, no. Dobra, pozwoliłem mi popatrzeć, a tak serio to pomalowałem to, bo siara ty miałeś nawet to schamować, a teraz właśnie zgramy soft, żeby zrobić porządek z autem. Zgramy soft, zrobimy full read takim fajnym programem MS4X Flasher. Ogólnie jak macie stare BMW na MS4.3, MS4.2, to polecam sobie ten program ściągnąć, bo można nim łatwo skasować adaptację, ściągnąć soft, wysłać komuś do obróbki. No ogólnie to nie jest jakaś, nie wiem, technologia już kosmiczna, więc naprawdę zdalnie można fajnie ten samochód zrobić. Zrobię odczyt, zobaczę czy jest oryginalny, zobaczę która jest wersja softu. Pewnie zrobię update do wersji, gdzie jest dużo rozpisane i są patche, żeby po prostu ten samochód móc lepiej zlogować, no i wgrać alfa ENA, usunąć sondy i tak dalej. No ogólnie otworzyłem sobie soft, ale jest strasznie dużo zmian względem seryjnego, który mam zapisany, więc muszę sobie się tym przyjrzeć, muszę się temu przyjrzeć dokładniej w domu. To jest zresztą bardzo podobny soft, to ten sam właściwie soft, co miałem w poprzedniej, w srebrnej BMW, ta sama wersja, więc mam w sumie plik gotowy, na którym mogę testować. No ale chcę najpierw schamować samochód na tym, co jest wgrane teraz. No i też jest fajną opcją w tym flasherze, że można sobie sprawdzić błędy. Co prawda nie ma opisu błędów, no ale mając internet, telefon, wpisujemy sobie kod błędu i sprawdzamy, co on oznacza. Na dzisiaj to tyle. Jutro mam zamiar umyć tą komorę, więc też coś tu nagrywam. Druga sprawa. W poniedziałek też dowiedziałem się, że jest piękna rysa na 5. cylindrze, co za tym idzie. Blok silnika nadaje się tylko, żeby założyć mu nadwymiarowe tłoki, ewentualnie kukiznę. Siema, dzisiaj weźmiemy się za demontaż głowicy z silnika Norbiego. Zobaczymy jak wyglądają tłoki, jak wyglądają gładzie cylindrowe. Potem sobie go obrócimy, sprawdzimy jeszcze jak wygląda pompa oleju, chociaż chyba będziemy i tak zakładać nową, taki wszelki wypadek. No to co, zaczynamy. Chodź z kamerą, kurde. Patrz. Tu jest jedna cecha, która mam się pokrywa tutaj, z tej strony. Z drugiej strony mamy taką samą sytuację. Tu jest kropka wycięta, widzimy ją i tutaj. I w tym momencie mamy dobrze ustawione wałki. Jeżeli... no nie mogłem ich znaleźć, no nie będę ukrywał, więc skumałem po tym, że jak sobie tutaj nagrasz z tej strony, wałki są tak śmiesznie wcięte po to, żeby właśnie można było wsadzić klucz i odkręcić szpilki. I to widać w każdym miejscu, nie? Że to są takie nacięcia, które są właśnie odpowiedzialne za to. Więc to mamy rozkminione i nawet teraz nam się zgadza dolny znak rozrządu, więc po prostu trzeba było silnik obrócić jeszcze o 180 stopni. No i teraz mamy tak zrobione, że możemy wszystko demontować. Kurwa, nie, no jest tych ryzyk chuja jednak. Dobra, to jest po silniku. Tu są zajebiście mocne rysy, są straszne wżery. No niestety, ale ten blok już nie może jeździć. W poniedziałek jeszcze był humor, we wtorek zacząłem szukać nowego bloku. Niestety jest tego mało, jak jest to bardzo, bardzo drogie. Więc minęło kilka dni i myślę, że najlepszą opcją już nawet był pomysł, żeby w ogóle wydupcyć ten silnik, wsadzić coś, co jest bardziej opłacalne w użytkowaniu.
no ale jednak airbag ma takie brzmienie, że chcę zostawić sobie ten silnik, tym bardziej, że kupiłem do niego dużo gratów. Poszukiwania bloku trwają dalej, daję sobie jeszcze chwilę, jak nie, no to kujemy ten silnik po prostu i tyle. Niestety koszta tego są dość spore, bo kute tłoki kosztują troszkę ponad 6000. Z obróbką bloku i kutą korbą wyjdzie to pewnie z 10-12 tysięcy, jak nie lepiej. No ale przynajmniej motor będzie przygotowany na dużo większą moce. No i co? No i we wtorek chciałem złożyć BMW, które pomalowałem. Oczywiście urwała się linka od maski i zajęło nam to 1,5 godziny, żeby bo pękła w 2 miejscach ta linka, żeby było zabawniej, żeby tą maskę otworzyć i spreparować jakieś otwieranie tymczasowe. No kurwa, oczywiście. A jeszcze mi krew zaczyna lecieć. Po złożeniu BMW, które zaczęło wyglądać jak normalny samochód, pojechaliśmy zrobić logi. Oczywiście zjebała się przepustnica po drodze, więc wtorek był pięknym dniem. Ledwo co wróciliśmy na garaż, ale się udało. W środę miałem bardzo mało czasu przez pracę, więc udało nam się wpaść tylko na chwilę na garaż i umyłem komorę w Nissanie. Czwartek też to była praca zdalna plus auta klientów, więc kompletnie nie miałem czasu na jakiekolwiek garażowanie. No i przyszedł piątek, no to był dzień wolny, miałem cały dzień na Nissana, wyciągałem tą nieszczęsną wiązkę. Wyjąłem deskę, wyjąłem tą wiązkę praktycznie, że mogłem ją przepchać. No i co, no Damian w tym czasie zdemontował przepustnicę w BMW. No i co, no w piątek pod koniec dnia już był niezły wkurw na tą wiązkę. Nie pamiętam kiedy ostatni raz za jasnego byłem na garażu, ale przyszedł ten dzień, że w końcu jestem. Mam nowy aparacik, więc kurwa mam autofokus, jest zajebiście. Dzisiaj będziemy skrobać komorę, a poza tym pokażę wam jak pięknie wyszło E46. Z tego co wiem, to wiązkę trzeba rozpiąć tam i dopiero ją wytargać i dookoła auta ciągnąć, żeby to miało sens. I teraz kurwa powstaje pytanie, czy mi się chce. Mój patent chyba nie do końca będzie działał. Jeszcze porozglądam się za jakimś innym silniczkiem, bo ten, no jakbym chciał, to go tam kurwa nie wcisnę. Jestem teraz podczas misji wywalania deski, żeby mieć dostęp do tych zjebanych kabelków. Czołóweczka, kurwa, jedziemy z tematem. Jestem na takim etapie póki co. No, wyciąganie deski, jak jest klatka w samochodzie, nie należy do przyjemnych rzeczy, ale muszę jeszcze się poszarpać z tamtej strony i myślę, że będę miał ją na wierzchu. Jak widać, deska wyjechała. Mam dostęp do tego makaronu i zaczynam go pruć. I żeby jak najmniej go ciągnąć. W sumie jeszcze nic kurwa nie przeciąłem, więc no już taki połowiczny sukces.
Tugielny kurwa pomocnik, Damian. To jak mówiłem, był też problem z tym jebanym E46. Przepustnica się zjebała, jak pojechaliśmy hamować. Dobra, tutaj wam pokażę. To jest cały makaron, który był w komorze silnika, który wyprułem, wycofałem. Trzeba to odplątać potem, ale dobra. Teraz tak, wiązka, która idzie w komorze silnika, zaczyna się tu. Idzie nawet do drzwi. Muszę to wypiąć wszystko i zacząć wycofywać tą wiązkę. I dopiero jak ją wycofam, wezmę sobie lampeczkę. Dobra, jak ją wycofam stąd, to idę na dół i dopiero mogę wziąć, bo to jest ta wiązka. Kurwa, pewnie nie widać. Wziąć ją, wycofać dalej. No i tędy, już powoli, tędy, cyk, cyk, cyk. Jak już tutaj dojdę do tego momentu, to ją zostawiam, resztę Arciemu. No i tyle. Ważne, żeby mi to nie leżało w komorze, żebym mógł szlifować, malować, szpachlować, kurwa i wszystko robić. Jutro pewnie przyjadę powalczyć z tą wiązką, spróbować ją przepchać, więc do jutra. Peace. Kurwa, zapomniałem o najważniejszym. Żeby zobrazować, jak wielki stożek był w BMW. Przespałem się z tym, następnego dnia pojechałem na garaż znowu i w 20 minut przeciągnąłem ją, więc wystarczyło jedną rzecz odkręcić. A jak mi to szybko poszło, to stwierdziłem, że zdemontuję resztę, co tam mi przeszkadza w komorze, żeby ją ładnie przygotować, czyli serwo, pedał gazu, czy pompkę od sprzęgła, bo też to jest nam zbędne. Niestety, jakbym wiedział, że muszę wykonywać takie akrobacje, to zdemontowałbym sobie fotel, który jest przykręcony do podłogi, nie chciałem się go podnosić, więc kładłem się i nogi miałem na fotelu, głowę pod kolumną kierowniczą. Więc było naprawdę bardzo ciekawie. No i co? No i mam wszystko wyjęte tak naprawdę. Zostanie mi odkręcić jeszcze pompę wspomagania, która no i tak jest tam osobno, więc żaden problem i mogę zacząć skrobać i w tym tygodniu może będzie ciężko przygotować tą komorę, bo kumpel, z którym zdalnie obsługuję tam powiedzmy naszych klientów, głównie z nim, ma tydzień urlopu, więc wiem, że będzie to ciężki tydzień, nie wiem ile uda mi się posiedzieć na garażu. No. Mam nadzieję, że to miło się oglądało, a ja idę to montować i zdychać dalej. Pozdro 600. Kolejny dzień, naładowałem lampeczki, więc mam nadzieję, że trochę więcej światła pomoże mi kurwa wydobyć tą wiązkę, bo chciałem skorzystać z tej soboty i iść na jakąś kolacyjkę i piwko. Że jakiś śmieć na mycie jest i mam trochę mniej miejsca, ale myślę, że to nie problem. A propos nie śmieci, to dzień dobry bardzo. Jednak przyjście tutaj na świeżą głowę przyniosło szybkie efekty. No chuj, prójemy dalej. W sumie to by było na tyle z tego tygodnia z garażu. Jeszcze mam paczuszki do otworzenia w domu. Zaczniemy od paczki od Łukaszka z Custom Car Shop.
Brand new Gwinking do E46. Tylne zawieszenie mam, więc potrzebuję tylko gwintu na przód i dłuższe łączniki, żeby nie było lipy. Teraz coś dla Nissana. Adapter do połączenia 8 HP z silnikiem, serbekiem. Bolec, pierdolec ustalający. No i koło zamachowe